Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Eurogalicja zrealizowała projekt współpracy wspólnie z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z Opolszczyzny. W ramach jego realizacji po naszej stronie powstał miodowy szlak rowerowy, który liczy około 90 km i przebiega przez tereny gmin Sokołów Małopolski, Czarna, Głogów Małopolski, Czebownisko i Krasna. Na trasie szlaku powstało 5 pokazowych pasiek, na których w każdej znajdują się 3 ule wykonane przez lokalnego artystę. Ule mają też funkcję podglądu, czyli możemy obejrzeć pracę pszczół. Oprócz tych uli w 8 punktach powstały wiaty z ławostołami, z miejscami do grillowania. W punktach postojowych ustawiliśmy po 2 rzeźby wykonane przez lokalnego artystę. Rzeźby te nawiązują do naszej miejscowej kultury, więc oprócz wrażeń turystycznych możemy również poznać kulturę naszego rejonu. Uroczyste otwarcie miodowego szlaku miało miejsce 17 września 2022 roku i wtedy na jego części, ze względu na długość trasy, zorganizowaliśmy rajd rowerowy wspólnie z naszymi gośćmi z Opolszczyzny, który zakończył się zwiedzaniem ośrodka garcarskiego w Medyni, no i oczywiście również losowaniem nagród dla uczestników, m.in. roweru i hulajnogi. Natomiast zakończenie realizacji projektu miało miejsce na konferencji podsumowującej, która odbyła się 6 marca tego roku. Jednym z efektów realizacji projektu było również wydanie 2000 map przedstawiających przebieg trasy naszego szlaku rowerowego oraz 150 książek, w których zamieszczone zostały informacje o pszczelarstwie, jak również przepisy dla potrawy z wykorzystaniem miodu. W ramach realizacji projektu w okresie od listopada 2021 roku do marca 2023 zorganizowaliśmy 10 spotkań tematycznych z mieszkańcami naszego terenu, na których przybliżyliśmy im zagadnienia związane z produkcją ekologicznej żywności, z rolą pszczół w przyrodzie, ich życiem. Na spotkaniach również miały miejsce warsztaty rękodzieła, w tym rzeźby i wipiniarstwa. Ponadto zorganizowaliśmy również warsztaty produkcji kosmetyków i innych produktów z miodu i z wosku pszczelego, w których wzięło udział wielu osób. Projekt obejmował również warsztaty sadzenia roślin miododajnych, na których wysadziliśmy ponad 50 sadzonek. Wykorzystaliśmy ten teren do przeprowadzenia lekcji pszczelarstwa dla dzieci. Nasz wynajęty pszczelarz, który opiekuje się naszymi pszczołami, opowiedział o życiu pszczół, o ich cyklu rozwojowym. Wyposażyliśmy też nasze pasieki w monitoring dla bezpieczeństwa odwiedzających i bezpieczeństwa pszczół. Myślę, że istotnym elementem naszej lekcji było uświadomienie uczestnikom, w szczególności dzieciom, kwestii równowagi w przyrodzie, tego, że obecna gospodarka, która polega na intensywnym wykorzystaniu zasobów, nie sprzyja zachowaniu tej równowagi. Dlatego również w czasie lekcji pokazaliśmy im nie tylko ule, ale też jakie rośliny służą pszczołom. I mam nadzieję, że był to jakiś krok w kierunku tego, aby zmienić nastawienie dzieci, młodzieży, również dorosłych ku temu, aby bardziej zadbać o kwestię ekologii w naszym środowisku. Od listopada 2021 roku do lutego 2022 w Rzeszowie funkcjonowało Centrum Promocji Produktu Lokalnego, w którym mieszkańcy naszego terenu mogli wystawiać swoje produkty lokalne. Obecnie przenieśliśmy to do siedziby naszej LGD, gdzie w gablotach również prezentujemy te produkty. Pomysł na projekt pojawił się w trakcie konsultacji społecznych, a jego główne założenia zostały ujęte w lokalnej strategii rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja.
Projekt zrealizowano m.in. ze środków unijnych, w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego koszt wyniósł 620 834 zł. Środki te umożliwiły wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie objętym działalnością lokalnej grupy działania oraz zorganizowanie serii warsztatów edukacyjnych na temat ochrony środowiska, skierowanych do dzieci i dorosłych.